Po pierwsze muszę powiedzieć, że najważniejsze targi się w ogóle odbywają. I są to pierwsze targi zbrojeniowe, które odbywają się na świecie po wybuchu pandemii COVID-a. Także najważniejsze, że w ogóle jesteśmy. No niestety jest sanitarny jaki jest i nie mogliśmy przyjechać z pełną naszą ofertą, podobnie jak inne spółki grupy PGZ. Natomiast jesteśmy obecni i co więcej, jesteśmy obecni aktywnie, ponieważ startujemy w tym roku Nagrody Defender razem z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych. Prezentujemy działanie systemu zdalnej diagnostyki, czyli systemu, który w czasie rzeczywistym pozwala zbierać dane z urządzenia NOSP, z urządzenia naziemnej obsługi statków powietrznych i przekazywać je do bazy, która zarządzana jest przez Instytut, która następnie jest wykorzystywana przez siły zbrojne do tego, żeby mieć informacje, mieć dane, w jaki sposób funkcjonują, czy nie potrzeba jakiegoś wsparcia, czy nie potrzeba jakiegoś remontu, kiedy kończy się resurs i tak dalej. Poszczególne urządzenia NOSP-owskie, które jak wiemy są urządzeniami niezbędnymi do tego, żeby funkcjonowało lotnictwo. Ja zawsze wspominam, że może one nie wyglądają tak atrakcyjnie jak samolot, niemniej bez urządzeń, które produkuje WCPKT, żaden statek powietrzny nie byłby nigdy w stanie wznieść się w powietrze i bronić polskiego nieba. Te kilkadziesiąt lat temu, kiedy w ogóle potrzeba tworzenia sprzętu NOSP została przekazana w WCPKT, kiedy upadł Układ Warszawski i wystąpiła konieczność zastąpienia urządzeń produkcji sowieckiej urządzeniami polskimi, kiedy wiadomo było, że Polska w perspektywie, no, można powiedzieć, krótkoterminowej nabędzie samoloty techniki zachodniej, co też się, jak wiemy, stało, opracowano w WCPKT urządzenia, które są uniwersalne. Obsłużą każdy statek powietrzny produkcji i wschodniej, i zachodniej. Zresztą na polskich lotniskach można powiedzieć, mamy całą mozaikę, bo są samoloty sowieckie, są samoloty amerykańskie, brytyjskie, hiszpańskie, włoskie, francuskie, również przecież gościmy, więc nasze urządzenia działają z wszystkimi tymi statkami powietrznymi i ten właśnie system, który prezentujemy dzisiaj na MSPO, pozwala zdiagnozować, jak funkcjonuje poszczególne urządzenie pracując z konkretnym statkiem powietrznym. Z uwagi na to, że mamy sytuację epidemiologiczną, nie mogliśmy wziąć, tak jak pierwotnie zakładaliśmy, dużego zasilacza posadowionego na samochodzie Jelcz, ale chcę zapewnić, że weźmiemy go za rok. Wzięliśmy nieduży zasilacz, który wygląda mniej więcej jak kostka, jak sześcian o wymiarach metr na metr na metr. Jest to zasilacz elektroenergetyczny, jak Pan powiedział, który współpracuje, który zasila niewielkie statki powietrzne, czyli wszystkie śmigłowce, jakie funkcjonują, działają na polskich lotniskach oraz nieduże samoloty. Ten system to nie tylko moduł, który jest wbudowany, moduł GSM, który jest wbudowany w ten zasilacz, ale to jest dopiero początek systemu. Ten moduł pobiera dane, jak już mówiłem, w czasie rzeczywistym, przekazuje go poprzez serwery WCPKT do bazy zarządzanej przez ITWL, a następnie do bazy, do zbioru danych, które są w gestii Głównego Inżyniera Wojsk Lotniczych. Czyli można powiedzieć, w tym systemie uczestniczą trzy główne podmioty, a samo urządzenie jest jakby początkiem tego danego systemu. Wzięliśmy ze sobą obciążnik, czyli urządzenie, które symuluje zachowanie silnika statku powietrznego, który zadaje jakby obciążenia takie, kiedy są przy starciu, przy rozruchu silnika, przy zwiększaniu, zmniejszaniu mocy tego silnika. W zależności właśnie od pracy tego silnika jest zapotrzebowanie na różnego rodzaju natężenie energii elektrycznej. I ten tandem, właśnie obciążnik i zasilacz, będzie pokazywał, w jaki sposób te urządzenia współpracują, jak to urządzenie współpracuje z silnikiem lotniczym i następnie jak dane są gromadzone i przekazywane do serwerów WCPKT, następnie ITWL-u i później do bazy sił powietrznych.